Cześć, witam Was w 122 vlogu. Moi drodzy, dzisiejszy materiał jest stosunkowo świeży, bo to zlecenie robiłem bodajże 2 lub 3 tygodnie temu. Tutaj to było zlecenie, które mi klient zlecił. Chodziło o wymianę rozdzielnicy z tego, i to ma być przejściowe oczywiście, bo na wiosnę tam planuję wymianę instalacji, remont cały tego budynku, także prosił mnie, żeby tam zrobić to w miarę bezpiecznie, no żeby było bezpieczniej niż to, co zastałem, a to, co zastałem, to zobaczycie w dzisiejszym materiale. Powiem Wam tak, no tam przewód trójfazowy szedł. Jak to było tam, ta stara wersja, no to zobaczycie. Generalnie dostałem, no powiem Wam, niezłe wyzwanie, żeby to zrobić. Było roboty naprawdę sporo przy tym. To ogarnąć wszystko, poskładać jakoś do kupy, no zajęło mi ładnych parę godzin, siedziałem tam. Przewody, które tam są, były no, w opłakanym stanie. Trafiła się też, wyobraźcie sobie, w ścianie przewód jedynka lub nawet pół milimetra. Na szczęście to szło do światła, ale to była 1 czy tam pół milimetra i to plecionka. Tam podnajmuje klient znaczy ludziom podnajmuje i jest tam taka dwupalnikowa płyta ceramiczna, taka nastawna na blat. I im ciągle korki wysadzało, bo jak płytę jeden palnik włączyli, nie mogli czajnika włączyć. Jak czajnik włączyli, nie mogli coś tam włączyć. Tam były też 2 lodówki. I tam non stop wywalało korki, instalacja się paliła. Zrobiłem to tam po ścianie, puściłem, bo on mówi, że po ścianie puścić kabel. Chciałem w korytkach, powiedział, że nie, bo nie ma sensu na te parę miesięcy. No też nie będę nikogo uszczęśliwiał na siłę, prawda? Generalnie rzecz biorąc, no puściłem osobny kabel na osobne gniazdko, na osobny bezpiecznik właśnie do tej płyty. Nowe gniazdka nadtynkowe dałem, tam podciągnąłem przewody nowe, także 2,5 kwadrat, już nie 1. Także no, zrobiłem to, co się mi, tak jak mi według mojego uznania dało się zrobić, co dało się sklecić z tego, co było. A jak mi to wyszło, no cóż, no nie będę tutaj uprzedzał faktów, obejrzyjcie, zobaczcie i sami ocencie. Ja Wam już dziękuję, no i jak zawsze zapraszam serdecznie już za tydzień na kolejny materiał. Też dostałem fajne takie wyzwanie, tym razem hydrauliczne i to będzie pierwsza bodajże z 2 części, bo zrobiłem najpierw hydraulikę taką wstępną, później będę montował, podłączał, ale to już też nie uprzedzam. Za tydzień Wam wrzucę to, co nagrałem. Tą robotę, którą zobaczycie za tydzień, robiłem teraz w piątek. Ale to za tydzień, a dzisiaj zapraszam do oglądania na zabawę z prądem. Także miłego oglądania. Dzięki Wam wszystkim za komentarze, za subskrypcję. No i zapraszam za tydzień. Cześć. No hej moi drodzy. Dzisiaj jedziemy robić porządek. Powiem Wam, że dostałem zlecenie w instalacji zrobić porządek, a dokładniej
dokładniej tablicę rozdzielczą, bezpiecznikową założyć, no bo tam jest stary budynek i no, część jest, no to znaczy cały budynek jest, znaczy mieszkanie, te pomieszczenia są do remontu, instalacja do wymiany, ale część, że tak powiem, bezpiecznikowa no jest w tak opłakanym stanie, no w ogóle jest no, niebezpiecznie to zrobione, to co tam jest. Zresztą mam nadzieję, że zobaczycie, że będę mógł nagrywać. Dzisiaj będę tylko wymieniał tablicę rozdzielczą, bezpieczniki, wpinał te kable, które można wpiąć. No i tam też muszę podciągnąć kabel do płyty ceramicznej. Tam jest na 220 taka płyta naplatowa, bo ktoś tam wynajmuje tą część i no tam się pali instalacja po prostu i klient powiedział, żeby nie chować w ścianę, żeby kabel puścić po wierzchu, ale odpowiedni kabel ja kupiłem 2,5 kwadrat. Kupiłem 2,5 kwadrat, żeby pod tą kuchenkę podciągnąć gniazdko, bo to jest na wtyczkę normalnie płyta. No i zrobić porządek w tej instalacji, tam założyć bezpieczniki, te eski założę. Mówi, no na wiosnę, bo on na wiosnę tam remont chce robić i wtedy wymieniać całą instalację i tak dalej. Teraz zrobić taką bezpieczną prowizorkę, może tak to nazwę. Nie jestem tego zwolennikiem, powiem Wam, żeby tam robić to po łebkach, no ale lepiej zrobić, podciągnąć tam powiedzmy z 2 przewody nowe, wymienić tą instalację niż to, co jest teraz, bo to, co jest teraz tam, no to powiem Wam, no tragedia, prawdziwa tragedia. Tam jest taki miszmasz, no kable na wierzchu, te oprawy bezpieczników na wierzchu bez osłon, no tragedia tam jest. No i klient prosi tylko, żeby tam te bezpieczniki, zrobić tą skrzynkę, podciągnąć gniazda do tej kuchni, znaczy przewody i nowe gniazda takie, żeby to było bezpieczne, żeby to było można używać. No i żeby nie chować w ścianę, bo i tak będzie cała instalacja będzie wymieniana. Także mówi, że nawet nie w korytkach czy coś, tylko po wierzchu, po ścianie. No ja mówiłem, żeby chociaż w korytkach to puścić, jak po ścianie. On mówi, że nie, żeby tam na wierzchu. No okej, no dobra. Tak mówiłem, nie jestem tego zwolennikiem, bo korytka to nie jest jakiś tam duży koszt, no ale postaram się to zrobić tak w miarę, żeby było bezpiecznie, żeby tam do tej wiosny to wytrzymało. A później na wiosnę pewnie będę całą instalację wymieniał. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie jadę właśnie tylko tą tablicę bezpiecznikową wymienić, zrobić porządek w tych przewodach tam, które są na wierzchu. No na pewno będzie lepiej niż to, co jest teraz, bo to, co jest teraz, to tragedii. No ale no także roboty troszeczkę mnie czeka. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No mam nadzieję, że dobrze. Trochę roboty będzie i no cóż, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i to, moi drodzy, tutaj jest moje pole walki, to muszę zlikwidować. No jak widzicie tutaj, no niezbyt to fajnie, obiecująco wygląda. No, muszę to jakoś doprowadzić do względnego ładu i porządku, no i żeby to wszystko działało. To z boku tutaj to są rzekomo główne zabezpieczenie, które tak notabene nie za bardzo działa, bo wyłączając te korki napięcie dalej tu było. No ale cóż tu, jak widzicie, to bo to jest trójfazowe.
Tutaj powyłączałem, korki powykręcałem, ale no napięcie dalej sobie było. Nie wiem, czy tam na próbniku widać, czy nie. Także takie dziwne rzeczy się działy. No, w każdym bądź razie mam to wszystko do ogarnięcia. Te bezpieczniki też no, nie zawsze łapały. No, powiem wam, cuda na kiju tutaj się działy, dlatego wolałem wykręcić te bezpieczniki i wypiąć po prostu te przewody, które wychodziły z tej skrzynki, tak żeby nie mieć napięcia, gdy będę robił tam właśnie porządek w tych kablach. Tutaj jest ten główny kabel i tu jak bezpieczniki wykręciłem, już napięcia nie ma, także no zawsze lepiej 10 razy sprawdzić. Tu jeszcze rzekomo był główny wyłącznik na dole, no ale no nie do końca, bo jak widzicie napięcie dalej jest, także no cuda powiem wam. No ale tutaj już, no jak te bezpieczniki wykręciłem, to także tutaj napięcia no, w tej pajęczynie całej nie było. To jeszcze dla pewności postanowiłem wypiąć z tych te przewody, które tam dochodzą. Mówię lepiej, no przezorny zawsze ubezpieczony, zawsze lepiej się zabezpieczyć na wszystkie sposoby. Tym bardziej, że tam no, przy tych kablach będę dużo robił, a to jest 3 fazy, tak zwana siła, także lepiej dmuchać na zimne. Oczywiście w tych przewodach, tam w tym głównym dalej napięcie było. Jak tam poszukałem, to musiałbym wyłączyć całe mieszkanie, żeby zniknęło, także tutaj przewody wypięłem i tutaj właśnie, gdzie mam to robić, to mogę teraz bezpiecznie robić, no bo tutaj jednak trochę czasu spędziłem, no i nie chciałem, żeby cały dom tutaj, pokoje do wynajęcia, tam niżej właściciel, no żeby ileś tam godzin bez prądu nie byli, więc zrobiłem tak jak właśnie widzieliście, wypięłem przewody i mogę tutaj sobie bezpiecznie operować. Także to wszystko muszę powypinać. Potem oczywiście to poskładać do kupy, no ale najpierw to wszystko trzeba rozmontować, powypinać i przystosować do nowej skrzynki. No jedno mamy, nawet tam kołków nie było, bo to tylko na tych drutach się trzymało te pierwsze gniazda bezpieczników. Teraz drugie. Tutaj powiem wam, że nawet nie wiem, czemu sobie najpierw bezpieczników nie wykręciłem. Może dlatego, że nie wiem, byłem zbyt zaoferowany no, tym, co tutaj się dzieje na tej ścianie. Jak widzicie, to wszystko trzymało się na słowo honoru. No i z grubsza mamy rozebrane. Teraz to trzeba jakoś doprowadzić do stanu używalności, czyli uporządkować te wszystkie kable, podłączyć tak, żeby to z powrotem wszystko działało przy nowych bezpiecznikach. Powiem wam, że na początku troszeczkę się tego wszystkiego, no
delikatnie mówiąc, przeraziłem. Się zastanawiałem, czy się za to brać, no ale tak mówiłem, lubię wyzwania, także podjęłem się tej pracy. Chyba najgorsze było ogarnięcie tych wszystkich kabli, bo tutaj jak widzicie naprawdę no, groch z kapustą. Widzicie jakie tutaj przewody, ten mięciutki kabelek, który teraz brałem właśnie, to jest nie wiem, chyba pół milimetra plecionka i to wyobraźcie sobie, no na szczęście szło tylko na światło, bo nie wyobrażam sobie w ścianie taką cienką plecionkę, no ale... A to jest ten, który właśnie wyciągam kabel, to jest kabel główny zabezpieczający ten długi. I tak się zastanawiałem, czy go ścinać, ale postanowiłem ten kabel zostawić ze względu na to, że podczas remontu być może będzie przenoszone cała instalacja, także no jakbym przyciął kabel ten główny zasilający bym ściął, to potem by musiał być w tym samym miejscu, a może tutaj będzie inna koncepcja, także postanowiłem zostawić taki jak jest długi, żeby potem można było doprowadzić go tam, gdzie ma być. No i teraz wyciągam ten kabel zasilający te liczniki. No i tak można powiedzieć, że z grubsza mam uporządkowane, z grubsza, bo do uporządkowania to jeszcze tutaj trochę brakuje. No i dobra, teraz pora na przymiarkę nowej rozdzielnicy. Rozdzielnicę starałem się dobrać tak, żeby no, zmieścić te wszystkie przewody, no i żeby spasować tam z odległością, wysokością między licznikami a sufitem. No bo musiałem to zrobić tak, żeby no tam, no jak wiecie, jak się kładzie nową instalację, to wszystko można sobie ładnie spasować. A tutaj to ja musiałem no, całą rozdzielnicę generalnie dopasować do tych przewodów, które są, bo przypominam, że to jest na okres no teraz zimy do wiosny, bo na wiosnę tam będzie wymieniana cała instalacja. Także no ale tam jak mówiłem dość często wyrzucało korki, przewody się paliły, także no trzeba było tak zrobić dla bezpieczeństwa, jakiś tam w miarę ogarnąć porządek. No i teraz tutaj właśnie mała przymiarka tych pleców, tak żeby to wcześniej jak byłem, to sobie tam odmierzyłem i na podstawie tych moich pomiarów starałem się dobrać taką rozdzielnicę, żeby w miarę tam pasowała. No teraz muszę dopasować wszystkie te kable, przewody, kabelki. No jest tutaj trochę tego, no i niektóre to są, tak mówiłem, cieniutkie jakieś plecionki, ale tak jak widzicie, no te co do licznika, czy ten główny zasilający, no to już są potwory, to są grube, sztywne, miedziane kable. No ale tak jak tutaj widzicie, no wymierzyłem tak, no dokupiłem, no że wchodzi na styk ta cała ścianka. Tutaj muszę teraz odmierzyć, zaznaczyć punkty, żeby to oczywiście przytwierdzić do ściany. Tylko najpierw, zanim zacznę
te punkty zaznaczać. No muszę tak ustawić to, żeby no, te przewody wszystkie mi pasowały do bezpieczników oczywiście, bo nie mogę za dużo w jedną ani w drugą stronę, no bo przewody są jakie są i do tych przewodów muszę dopasować. No i tak jak tutaj se przypasowałem, to teraz zaznaczam punkty wiercenia. No tak mam pozaznaczane, czyli teraz otwory na kołeczki. Też tutaj jak widzicie no nie ma za bardzo do czego wiercić, bo to wszystko się sypie, no ale coś tam złapie. No, koszulki pozakładałem, teraz mogę to już przytwierdzić na stałe do ściany. No, przyznam wam się, że złapałem na 3 tam na górze prawym czy lewym rogu, zależy jak patrzy, no tam nie złapałem z tego względu, że pusta ściana była, no nie było za bardzo do czego złapać, no ale te 3 wkręty spokojnie tą tablicę utrzymają. No i teraz pora na bezpieczniki. Tutaj jak zaraz zobaczycie, pierwszy będzie bezpiecznik ten trójfazowy, czyli zamiast tego co tam z boku jest, to ten główny kabel zasilający do niego będzie podpięty. Czyli on idzie jako pierwszy. I potem kolejne już zwykłe. Różnicówki tutaj nie zakładałem z tego względu, no ze względu na instalację, powiem wam szczerze, bo być może się myliłem, być może nie, ale obawiałem się, że przy tej instalacji tą różnicówkę by wyrzucało co chwilę, to by tylko był problem. I to widzicie tutaj te niebieskie to na przewody neutralne dodatkowo, bo trochę ich jest, a miejsca zostało w tablicy, także fajne rozwiązanie, można sporo przewodów neutralnych podłączyć. Oczywiście do tej listwy, która była w komplecie, też przewody będą podłączone. No i teraz ogarniać ten bajzel, jakoś poukładać te przewody, podłączać. Jak widzicie, tutaj jest też taki grubaśny kabel od licznika taryfowego. No i tu jeszcze oczywiście też kontrolkę trójfazową podłączyłem, żeby było wiadomo. Chociaż na liczniku też kontrolka jest, ale ta dodatkowa, taki gadżet, było tyle miejsca, że mogłem wstawić. Tutaj większość, niestety nie będzie widać, jak skręcam te wszystkie przewody, z tego względu, że jak widzicie, to jest pod sufitem. No ja pracowałem, nie zwracałem uwagi na kamerę, mi się przestawiła i większość tego, co skręcałem, to właśnie mi nagrywało sufit. Także tu musicie mi wybaczyć, ale ja
nie ustawiam, nie reżyseruję, tylko po prostu nagrywam, potem to składam to, co widać. No i tak mniej więcej mamy złożone. Tam w międzyczasie oczywiście też byłem wyłączyć główne napięcie, tak żeby ten główny kabel wpiąć, no to musiałem rozłączyć cały budynek, bo pod prądem to raczej takich rzeczy się nie robi. Tu mam wszystkie przewody już w tej rozdzielnicy podłączone, teraz tutaj wycinam, bo te wkręty były tam przyrzewiałe, zaśnieć, a nie szło tego odkręcić, także poobcinałem i okoruję na nowo i podłączę. Także jak widzicie, tutaj mam wszystko. No wiem, że to zbyt ładnie nie wygląda, no ale robiłem to, co było. No i teraz podłączam ten główny kabel zasilający. Czyli 3 fazy do każdej osobno. No i ostatni został. Teraz jeszcze ten właśnie ostatni i wkręcić i neutralny jeszcze. No jak widzicie tutaj miejsca za dużo nie było. No ale trzeba sobie radzić w każdych warunkach. No i teraz tą listwę z tej rozdzielnicy. Tutaj też oczywiście kilka przewodów wepnę. Zawsze sobie tą listwę ściągam, łatwiej zawsze montować te przewody do bezpieczników, potem sobie wpinać przewody te neutralne czy uziemiające. I tutaj właśnie do tej listwy z tego zasilającego przewodu wepnę przewód, tam oczywiście do tej bocznej, którą wcześniej widzieliście, zakładałem, tam przeciągnę też z tej listwy, tak żeby wszędzie było, wszędzie działało. No i tutaj już załączyłem zasilanie, sprawdzam. Jak widzicie, kontrolki działają, wszystkie 3 fazy są. Teraz to poukładać te przewody jeszcze jakoś i tak jak widzieliście tam najpierw tą próbówką dokręcałem, teraz śrubokrętem dociągam te przewody, żeby nie było luźnych, żeby się tam potem gdzieś nie wypalały w międzyczasie. No i teraz sprawdzam wszystkie po kolei bezpieczniki, czy dobrze podłączyłem, czy nigdzie nie wywala. Jeszcze tester w gniazdkach, czy wszędzie jest napięcie. Ogółem to po całym mieszkaniu przeszłem się i posprawdzałem, jest wszystko ok. Mogę przymierzyć osłonę, obudowę,
Tylko oczywiście muszę wyłamać tam odpowiednio, żeby te przewody, które wchodzą, żeby tam weszły. No i obudowę można zamknąć. Jeszcze tylko pozostanie zaślepkę dać w te puste miejsce, gdzie tam zostało. Więcej bezpieczników już nie dawałem, bo nie było do czego. Także jeszcze tylko zaślepka. I w sumie tak to mniej więcej wyglądało, taki efekt końcowy. No. Jak to mi wyszło, ocencie sami. No i tak, skończyłem. Powiem Wam, że szczerze, że myślałem, że mi pójdzie o wiele szybciej, ale kurwa, tam taki, jak widzieliście, chyba był miszmasz, że to poezja mała. Generalnie rzecz biorąc, no nie jest to do końca zrobione tak jak trzeba, no ale tu jak klient mówił, że to byle przetrwało do wiosny, bo na wiosnę będzie robił remont. No tam instalacja, widzieliście kabelki niektóre, to nie wiem, to chyba do światła było, ale to było pół milimetra plecionka. No to tragedia. Tam instalacja się cała nadaje do wymiany i tam jeśli był miedziany, to była jedynka bodajże. I oni mieli tam, jak widzieliście, tą płytę tą elektryczną i na tym gotowali, im ciągle się coś paliło, ciągle korek wyrzucało. Dlatego ja tam podciągnąłem osobny bezpiecznik dałem i podciągnąłem osobną linię do kuchenki. Powiedziałem, żeby do tego właśnie jednego pojedynczego tylko i wyłącznie kuchenkę podłączali. Tam przewód dałem 2,5 kwadrat, zabezpieczenie dałem osobne, tak żeby nie było też jakieś inne urządzenia, czy tam źródła nie były podłączone do tego, także no ta płyta powinna teraz utrzymać. Porozdzielałem to, bo wszystko było w sumie summa summarum na 2 bezpiecznikach. Także no już dawno takiego komba nie widziałem w przewodach. No ale tam te przewody też pozostawiałem dłuższe, no bo nie obcinałem ich, bo potem nie wiadomo jak, gdzie będzie tablica, gdzie co będzie, to ja bym dociął teraz, a potem gdzieś koncepcja się zmieni i będzie za krótki kabel, także lepiej teraz zostawić dłuższy, zawinięty, ten, który zasilający był. Tam nawet powiem Wam, te główne zabezpieczenia, te 3 z boku, co ja tam kabel wypinałem, to tam było 16 amper, a na tych były dziesiątki, 16, jak tam trafił, jak tam przymierzył. Także no nie za ciekawie tam było, no ale generalnie jest zrobione. Jako tako, no tam podciągnąłem drugą linię jeszcze, znaczy tam linię to w sumie 2 czy 3 podciągnąłem nowe, bo tam mikrofale mają, 2 lodówki, czajnik, to podciągnąłem to wszystko na 2,5, na przewodzie 2,5 kwadrat, żeby to tam w miarę bezpiecznie, no i tam mówił po ścianie, nie kuć, nie bawić się, zresztą tam nie było co kuć, bo tam jakaś płyta była czy coś na tej ścianie. No także ja wcześniej mu mówiłem, żeby w korytka dać, ale on mówi, żeby po ścianie luzem puścić, bo to na te parę miesięcy. No dobra, no to tak zrobiłem, jak chciał.
No ale generalnie rzecz biorąc, taka pół prowizorka, no ale na pewno bezpieczniej niż to, co tam było. Zresztą widzieliście na początku, jak to wszystko wyglądało. To dziwne, że się tam gdzieś nie zapaliło czy coś. No ale okej, no zrobione jest, wszystko działa, wszystko świeci, posprawdzałem. Tam jeszcze na te gniazdka, które podciągnąłem, to tam zrobiłem uziemienia, bo to wszystko bez uziemień było. Także powinno do wiosny teoretycznie wytrzymać. Dobra, kończę, jadę dalej. Wam już dziękuję. No i do zobaczenia przy następnych robotach. Hej!